Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w Ameryce jest 4 lipca, największe święto narodowe w ciągu roku. Trump niezłomnie zmierza w stronę faszystowskiej dyktatury ze swoimi obozami koncentracyjnymi na granicy, w których zmarło już 6 dzieci i ogólnie tam panują tragiczne warunki. Z pokazem militarnej potęgi w Waszyngtonie 4 lipca, podczas gdy normalni ludzie chcą po prostu zrobić sobie grilla i popatrzeć na sztuczne ognie. A zatem ja na przekór temu wszystkiemu opowiem Wam dzisiaj krótko o Paradzie Dumy na Manhattanie. Wrócimy na chwilę do naszej wycieczki do Nowego Jorku z poprzedniego weekendu, z ubiegłego weekendu i przedstawię Wam kilka ujęć, które udało nam się zarejestrować z Parady Dumy na Manhattanie. Kiedyś była to parada homoseksualistów, dzisiaj jest to już Parada Dumy, ponieważ podkreśla ona odmienność i wyjątkowość tych wszystkich ludzi i ich wyznań seksualnych i ich tożsamość tego po prostu kim są i są z tego dumni. Jadąc na ten weekend do Nowego Jorku nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, że jest taki zbieg okoliczności i w tym samym czasie będzie ta parada. Dotarło to do nas całkowicie w niedzielę, kiedy opuszczaliśmy Nowy Jork i postanowiliśmy zrobić jeszcze mały objazd i zobaczyć, co się faktycznie dzieje. Nie planowaliśmy tego zupełnie, to jest totalny przypadek i dosyć ciężko się było dostać na samą aleję, gdzie parada się odbywała, ale przejeżdżaliśmy w pobliżu i teraz jeszcze sobie chodzimy dookoła trochę, więc tu jest kilka obrazków z tego, co udało nam się zaobserwować. No, muszę przyznać, że było to niesamowite wrażenie. Kosmos po prostu. This is so crazy. It really is crazy. I don't even know if the film can properly reflect what's going on here. Being here in person is definitely a whole different level of crazy. Seriously. Setki, tysiące ludzi dookoła przebranych w najróżniejsze dziwaczne stroje, podkreślające ich dumę po prostu z tego, kim są, ich odmienność, ich oryginalność seksualną najczęściej. Najbardziej szokujący moment był, kiedy przeszło dookoła nas kilka kobiet całkowicie topless, co w zasadzie chyba nawet nie jest zgodne z prawem, jeśli chodzi o poruszanie się po ulicach Nowego Jorku, ale były tam takie tłumy i taka ilość ludzi, że może w zasadzie nikogo to nie obchodziło. Następna szokująca sprawa to wśród tych tysięcy ludzi dosłownie nie było aż tak trudno się poruszać. Było oczywiście ciasno i inaczej niż w jakiś, nie wiem, każdy inny zwykły dzień w Nowym Jorku. Nie wiem, czy coś takiego istnieje jak zwykły dzień w Nowym Jorku, ale powiedzmy, że tak. I nawet udało nam się znaleźć parking, co też jest dosyć niesamowite. Na ulicy, tak po prostu, bez płacenia, bo była niedziela w Nowym Jorku, na Manhattanie. Każdy, kto kiedyś był albo wie cokolwiek na temat Nowego Jorku, wie na ile to jest szczęśliwy zbieg okoliczności w zwykły dzień, a już nie mówiąc o momencie, kiedy są tam po prostu tysiące więcej ludzi niż normalnie. W żadnym momencie tego dnia nie czuliśmy się niebezpiecznie, w najmniejszy sposób. Wszyscy ci ludzie byli tam niesamowicie przyjaźni, było to świętowanie, celebracja, było wesoło, było gwarnie, tłumno, głośno, ale w żadnym momencie nie działo się nic, co nawet sprawiłoby, żebyśmy chcieli pójść w inną stronę albo poczuli się w jakiś sposób, najmniejszy sposób zagrożeni. Więc jeśli chodzi o moje ogólne odczucia z tego, co się przydarzyło, to no nie ma co ukrywać, że dla kogoś, kto dorastał w całkiem konserwatywnej Polsce, nadal jest to trochę dziwne. Nie zrozumcie mnie źle, ja uważam się za człowieka bardzo otwartego, zupełnie mnie nie obchodzi, co tam ktoś sobie robi w sypialni i jakie są jego wyznania i kierunki i preferencje. Uważam, że każdy powinien mieć prawo robić to, co im się żywnie podoba. Jeśli dowie się czegoś na swój temat, że jest odmienny w jakiś tam sposób, to pełna wolność, nie ograniczałbym niczyjej swobody w tym kierunku. Uważam, że to absolutnie nie powinno zależeć od innych ludzi. Nie jest to nasza decyzja. Cokolwiek ktoś tam chce sobie robić, to niech sobie robi do woli. I ogólnie podobało mi się to, że całe to szalone świętowanie dookoła nas było po prostu wyrazem ludzkiej wolności i dawało świadectwo temu, że mimo
że jesteśmy od siebie odmienni, możemy razem funkcjonować, być dookoła siebie w jednym miejscu, w jednej przestrzeni i nie czuć żadnej zawiści, nienawiści czy jakichś innych dziwnych uczuć negatywnych. Tolerancja i zrozumienie, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, a to, że jesteśmy inni od siebie, nie znaczy nic złego. No i oczywiście była również podwójna satysfakcja z tego, że 100% ludzi dookoła nas miało takie same uzasadnione poglądy na temat obecnego pomarańczowego nieszczęścia w Białym Domu. Do zobaczenia jutro. Happy 4th of July, everybody!